Czy na Cyprze jest bezpiecznie? Pytacie nas o to non-stop. Odpowiedź jest jedna. Tak, ale czy hotel Narcissos w Protaras jest bezpiecznym wyborem na wakacje? To już inna sprawa. Sprawdziliśmy to dla Was. Skromnie. Testujemy hotele na Cyprze, żebyście Wy nie musieli tracić czasu i pieniędzy na nietrafione wakacje. Zajrzymy do pokoju i ocenimy wszystko od podstaw. Czystość, komfort, wyposażenie, nawet internet i telewizor przejdą nasz test. Zobaczymy też, czy standard zgadza się z tym, co widzicie w ofertach. Jesteśmy tutaj w opcji All Inclusive, więc sprawdzimy, jak to wygląda. Do tego Aquapark, czy faktycznie robi robotę, czy tylko dobrze wygląda w reklamach. I jak zawsze, pójdziemy na plażę i sprawdzimy, ile to naprawdę zajmuje czasu, bo z tym bywa różnie. Sprawdzimy też siłownię, czy w ogóle da się tam zrobić sensowny trening i czy jedzenie to tylko ładny wygląd, czy smak faktycznie gra w tej samej lidze. No to lecimy. My, Hello Cypr, sprawdzamy wszystko, żebyście wiedzieli, na co się piszecie. Byliśmy pierwszy raz w lipcu. Hotel super, czysto, obsługa codziennie wymienia ręczniki i sprząta pokój. Jedzenie przepyszne, duży plus za bufet dla dzieci. Najgorszy hotel, w jakim byłem. Pokój był w krytycznym stanie, brudne ściany, obdrapane meble, brak możliwości poukładania odzieży w szafie, zdewastowana brudna łazienka. Właśnie wróciliśmy z tygodniowego pobytu w tym hotelu. Nie polecam, w pokojach wszędzie chodziły mrówki, klimatyzacja zagrzybiona, jedzenie słabe, monotonne. Polecam. Hotel na uboczu, spacerem 15 minut do centrum, ale spokojna okolica, brak tłumów. Dla kogoś, kto ceni sobie spokój, super. Hotel ma swoje plusy i minusy. Na plus zdecydowanie atrakcje na zewnątrz. Pod tym względem można się naprawdę dobrze bawić. Niestety, jeśli chodzi o jedzenie, wybór jest bardzo mały, a smak pozostawia wiele do życzenia. Dzisiaj sprawdzamy Narcissos Waterpark Resort, 4-gwiazdkowy hotel w Protaras na Cyprze. To miejsce, które szczególnie przyciąga rodziny z dziećmi, głównie dzięki własnemu aquaparkowi z 5 zjeżdżalniami. Hotel powstał w 1995 roku i został odnowiony w 2018, więc mamy tutaj połączenie starszej infrastruktury z częściowo odświeżonym standardem. Na miejscu jest około 140 pokoi, w tym większość z aneksami kuchennymi, co może być wygodne przy dłuższym pobycie. Hotel znajduje się w spokojniejszej części Protaras, około 2 km od centrum i w odległości krótkiego spaceru od morza. Mamy tutaj też pakiet All Inclusive. Pytanie tylko, czy to naprawdę dobry wybór na wakacje na Cyprze, czy coś tutaj może Was zaskoczyć? Sprawdzamy to dokładnie w tym odcinku. Pierwszy kontakt z jedzeniem w tym hotelu zaczynamy od obiadu. Klasyczny szwedzki stół. Wszystko wygląda bardzo znajomo, szczególnie jeśli oglądaliście nasze poprzednie odcinki. Jest też kącik dla dzieci. Pizza, frytki, nuggetsy. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze, ale po przetestowaniu wielu hoteli na Cyprze wiemy jedno. Wygląd to nie wszystko. Bardzo często jest tak, że jedzenie prezentuje się świetnie, a smak już niekoniecznie idzie za tym w parze. Szczególnie jeśli chodzi o mięso. Tutaj różnice między hotelami potrafią być naprawdę duże. Są też świeże owoce, różne desery i ciasta, więc wybór na pewno jest szeroki. My jak zawsze bierzemy kilka różnych rzeczy na próbę, nie wszystko tylko przekrojowo, żeby szybko wyczuć, jaki to jest poziom. Bo prawda jest taka, że nie trzeba spróbować całego bufetu, żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Kilka dobrze dobranych dań i już wiadomo, czy to będzie dobre jedzenie, czy tylko dobrze wygląda na zdjęciach. No Arcioma, jak tam obiad? Skromnie. Fascynacji nie widzę. Może nie jest skromnie, no dużo by było, bez przesady. Nie no, też nie był taki duży. Była taka ilość jak na jednym stole w tym, ale nasze. No słuchaj, ale No. 2 razy drożej kosztuje. No fakt. No ale nie było dużo. Nie mów, że było dużo, było. Każdy coś wybierze, owszem, ale nie to, że było dużo. No nikt głodny nie będzie chodził, fakt. Natomiast to co było, to ja zawsze
zawsze do tego miałam uwagę, że na przykład coś było albo za słabo zrobione, za słabo dogotowane, albo za mocno rozgotowane, albo na przykład przyprawa za mocno, albo za słabo. Jakieś tam uwagi były. Jakoś ten zapach mi tutaj nie odpowiada, wiesz? Ten... No bo kuchnia jest od razu. No ale to nie do końca chodzi o jakiś ładny zapach kuchni, tylko to chodzi o zapach... W stołówce tutaj? No, w hotelu, w tym nie jest tak świeżo, moim zdaniem. No on też nie jest najnowszy. No fakt. Ale jeśli dobrze kojarzę, to hotel ANS też nie jest najnowszy. Też nie jest najnowszy. No. I nie było takiej sytuacji. Coś pewnie jest tutaj też tak, nie co z tą wentylacją, nie Dobra, wiem, będziemy dalej sprawdzać. niedoczyszczone, coś tam. No będziemy sprawdzać. No, Aquapark sprawdzimy teraz bardzo. No właśnie. Fascynacji nie ma na razie. Na ten moment nie ma fascynacji, ale na pewno nie głodny niech będzie chodził. Jakby nie umrze z głodu. O. No do plaży tu jest kawałek, ale o tym dalej jeszcze powiemy. No tak. Po obiedzie idziemy się zameldować do pokoju. Zobaczymy, co dostaniemy. Wchodzimy do windy i lecimy na górę. A przy okazji dajcie znać w komentarzach, skąd nas oglądacie. No i jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zaobserwujcie nasz kanał. Napiszcie też, co sądzicie o Cyprze i gdzie planujecie wakacje w tym roku. Dobra, jesteśmy już pod pokojem. Wchodzimy. Za ten hotel zapłaciliśmy 128 euro za dobę. I to nie tylko za nocleg. W tej cenie mamy już pełne all inclusive. 3 posiłki, alkohol, snack bary i wszystkie dodatki. Na tle innych hoteli, które testowaliśmy, to była jedna z tańszych opcji. Jest suszarka i działa, co już jest małym sukcesem. Mamy też safe. Szlafroki też są. Tylko nie na wieszakach, a leżą sobie w folii. Tak wygląda nasz pokój. W zasadzie to bardziej studio z aneksem kuchennym niż klasyczny pokój hotelowy. I jak zawsze, sprawdzamy wszystko od podstaw. Widok mamy na dach i basen. I jak wiecie, nie dopłacamy za lepsze pokoje. Bierzemy standard jak zwykły gość, żeby pokazać Wam realny poziom tego hotelu. Oczywiście Wasza cena może być zupełnie inna, bo często w pakiecie macie też loty, bagaże czy zniżki dla dzieci. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda cena na tydzień wakacji w tym hotelu z wylotem z Polski, link na stronę wakacje.pl w przypiętym komentarzu pod tym filmem. My mieszkamy na Cyprze i nie potrzebowaliśmy lecieć, dlatego rezerwowaliśmy po prostu przez Booking. Wiem, że dla wielu z Was bardzo ważny jest też internet. Czy działa i jaka jest prędkość? W tym przypadku zasięg w pokoju był dobry, prędkość też ok, bez większych problemów. Chociaż pamiętajcie, że Cypr jest w Unii Europejskiej, więc możecie normalnie korzystać z roamingu UE, ale wiadomo, jeśli jest darmowe Wi-Fi w hotelu, to zawsze lepiej z niego skorzystać. Sprawdzamy też telewizor. Liczyliśmy, że może znajdą się jakieś polskie kanały, ale tutaj małe zaskoczenie. Telewizor po prostu nie działał. Z ciekawości sprawdziliśmy filtry. No i jak widzicie, wygląda to tak, jakby dawno nie były czyszczone. Przechodzimy do łazienki. Na pierwszy rzut oka wygląda nowocześnie, jakby była po remoncie, ale przy bliższym spojrzeniu widać już różne niedociągnięcia, szczególnie jeśli chodzi o detale i wykończenie. Silikony, estetyka, no tutaj mogłoby być zdecydowanie lepiej. Sam pokój ogólnie jest czysty, ale takie właśnie szczegóły potrafią trochę popsuć ogólne wrażenie. Oczywiście nie wiemy, czy wszystkie pokoje w tym hotelu wyglądają tak samo. Możliwe, że są też lepsze standardy. My pokazujemy dokładnie to, co dostaliśmy w najtańszej opcji, bez wybierania i bez dopłacania.
basenie znajduje się snack bar, w którym w ciągu dnia można zamówić jedzenie, napoje, a także wziąć lody. Chcesz lody? No, super. Tu ice cream. Dziękuję. Do picia coś chcemy? Dobra, to mamy już lody. W trakcie naszego pobytu przy basenie było sporo wolnych leżaków, więc raczej nie było problemu ze znalezieniem miejsca. Przeszliśmy się też trochę po całym terenie hotelu. Oprócz pokoi w głównym budynku, dostępne są również pokoje w mniejszych, osobnych domkach. Dzięki temu hotel nie sprawia wrażenia jednego dużego bloku, tylko jest bardziej rozproszony. Sam teren jest zadbany i przyjemny do spacerów, jest trochę zieleni i przestrzeni między budynkami. Na pierwszy rzut oka całość wygląda w porządku. No tak, to tutaj może być faktycznie lepiej w tych domkach. Nie powiem, że na pewno, ale... Czyli tutaj taka część basenowa, część główna, wejście do hotelu. A tutaj waterpark i zjeżdżalnia. Tak prezentuje się aquapark w tym hotelu. Widać, że dzieciaki mają tutaj sporo frajdy. Zjeżdżalnie są cały czas w użyciu i coś się dzieje. Jest też wydzielona strefa dla młodszych dzieci, więc nie jest to miejsce tylko dla starszych. Całość jest dość kompaktowa, ale funkcjonalna. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na plus też otoczenie. Sporo zieleni wokół, co daje przyjemniejszy klimat. Strasznie żałuję, że dzisiaj nie mogę skorzystać ze zjeżdżalni, bo jak oglądaliście nasze poprzednie odcinki, to wiecie, że ja takie rzeczy po prostu uwielbiam. Jeśli nie widzieliście, to właśnie teraz macie fragmenty na ekranie. Niestety tym razem odpuszczam. Jestem trochę przeziębiony i stwierdziłem, że wskakiwanie teraz do wody to nie jest najlepszy pomysł, ale spokojnie, jeszcze nadrobimy. Przyjeżdżając na Cypr na tydzień czy dłużej, pierwsze dni wiadomo, basen, aquapark, odpoczynek i totalny chill. Ale bardzo często jest tak, że już trzeciego dnia pojawia się pytanie, co jest poza hotelem. I właśnie dlatego chcemy Was zaprosić na nasze autorskie wycieczki. Organizujemy wyjazdy w małych, kameralnych grupach, pokazujemy miejsca, których często nie znajdziecie w standardowych ofertach. Dokładamy do tego fajną atmosferę i dużo wiedzy o wyspie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie. Link zostawiamy też w opisie pod tym filmem. Zapraszamy, będzie nam naprawdę miło zobaczyć Was. No fajnie, że to jest, bo nie w każdym hotelu jest waterpark. Także myślę, że to bardzo fajna atrakcja dla dzieci. Także to na plus na pewno. Ale dla dorosłych też jest duży basen przy głównym budynku, gdzie można spokojnie pochillować. A najmłodsi? Oni na pewno będą mieć tu więcej frajdy niż rodzice, szczególnie na zjeżdżalniach. Okej, dobra. To jestem przy głównym wejściu hotela Narcissos. Stoper mam na 00 stoper i uwaga, będziemy startować stąd do najbliższej plaży chyba, nie? Green Bay. Będziemy iść teraz do Green Bay i sprawdzimy, ile jest minut dokładnie do Green Bay. Narcissos Hotel, główne wejście i uwaga, start. Lecimy. Teraz zobaczmy, co mamy w najbliższej okolicy hotelu. Już przy samym hotelu znajdziecie wypożyczalnię rowerów, obok jest też przystanek autobusowy. Jeśli chodzi o sklepy, nie jest ich aż tak dużo jak w centrum Protaras. To raczej spokojniejsza okolica. Ale jeśli chcecie większy wybór restauracji czy sklepów, to do centrum trzeba będzie się kawałek przejechać.
No już trochę idziemy. 3 minuty 20 sekund. Myślę, że będzie 2 razy tyle jeszcze. Gdzieś tak koło 10 minut na pewno będzie. Może nawet trochę więcej. Zobaczymy. Artem właśnie idzie sobie na plażę, a ja mam dla Was taką ciekawostkę. Jeśli chcecie przywieźć z Cypru coś naprawdę wyjątkowego, sesja w sukienkach flying dress robi efekt wow. To nie są zwykłe zdjęcia, to doświadczenie, w którym wiele kobiet na nowo odkrywa swoją kobiecość i pewność siebie. I co ciekawe, często nawet faceci zaczynają patrzeć na swoje partnerki trochę inaczej, ale tak naprawdę robisz to przede wszystkim dla siebie. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem albo na naszej stronie. 10 minut. Lombardy Beach w Protaras. To niewielka piaszczysta plaża położona w takiej spokojnej zatoce, więc woda jest tutaj zazwyczaj bardzo spokojna i idealna do kąpieli. No nie wiem, czy dużo, czy mało. No jest 10 minut. Na miejscu macie też leżaki i parasole. Oczywiście dodatkowo płatne, są też sporty wodne dla tych, którzy chcą trochę więcej atrakcji. Jest nawet mała knajpka przy samej plaży, więc można coś zjeść albo napić się bez wracania do hotelu. Co ciekawe, tuż obok znajduje się hotel Cavo Maris, który już wcześniej testowaliśmy na naszym kanale i który bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Także też warto obejrzeć ten odcinek. Sprawdzamy też siłownię. No i tutaj niestety minus, siłownia była zamknięta. Przyszedłem w godzinach, kiedy powinna być otwarta, ale nie było nikogo i nie dało się z niej skorzystać. Patrząc na całość i przez szybę, raczej nie ma co się spodziewać czegoś nowoczesnego. Z drugiej strony byłem trochę przeziębiony, więc aż tak bardzo nie przeżywałem. Ale jeśli ktoś planuje trening na wakacjach, to warto mieć to na uwadze. Jeśli chodzi o kolację, mamy tutaj standardowy bufet, dość duży wybór różnych dań, więc można spokojnie wybierać. Jedzenie wygląda poprawnie, jest różnorodnie, taki klasyczny hotelowy standard. I teraz ważna rzecz, przy tego typu bufetach zawsze jest tak, że wybór jest naprawdę duży, więc ciężko mówić, że czegoś brakuje. Ktoś to wszystko przygotował, ułożył, więc ogólnie nie ma co narzekać. Ale my testujemy hotele i porównujemy je między sobą. Więc staramy się patrzeć na to trochę bardziej krytycznie i zwracać uwagę na szczegóły. No i właśnie dlatego pokazujemy Wam wszystko tak jak jest, żebyście mogli sami ocenić, czy to jest opcja dla Was. Jeśli takie materiały są dla Was pomocne, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Regularnie testujemy hotele na Cyprze i porównujemy różne opcje. Na filmach widać zdecydowanie więcej niż na zdjęciach z ofert. Czy pan jest administratorem tutaj, czy kucharzem? Napiszcie w komentarzu, jak Wy oceniacie ten hotel i jakie miejsca mamy przetestować dla Was w kolejnych odcinkach. Dziękujemy też za wiadomości prywatne. Piszecie nam naprawdę dużo dobrych i wspierających słów i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Po kolacji wyszliśmy jeszcze pochodzić po terenie hotelu. Wszystko ładnie podświetlone, basen robi fajny klimat, spokojnie, wakacyjnie, można sobie usiąść i po prostu chwilę posiedzieć. Dla Was to była chwila, a dla nas minęła już noc w tym hotelu. I jak zawsze, rano pierwsza myśl. Która jest godzina, żeby tylko zdążyć na śniadanie? Bo standardowo w hotelach kończy się około 10, więc trzeba się trochę spieszyć, żeby nic nie przegapić. Na swoich ekranach widzicie, co oferuje śniadanie w hotelu Narcissos. Bufet dość standardowy. Wszystko raczej w tym stylu, który możecie kojarzyć z innych hoteli na Cyprze. Są ciepłe dania, coś na słodko, coś na słono. Wybór jest, ale raczej bez większych zaskoczeń.
Ja wziąłem sobie omlet robiony na miejscu, więc zawsze to jakiś plus. Ale jeśli chodzi o smak, no niestety, nie zrobiło to na nas większego wrażenia. Porównując do innych hoteli, które testowaliśmy, nie było źle, ale też nic takiego, co byśmy szczególnie zapamiętali. To raczej taki poziom, który zjecie i pójdziecie dalej. Jak w każdym hotelu, tutaj też można znaleźć zarówno plusy, jak i minusy. My wystawiamy swoją ocenę na podstawie własnego doświadczenia. Ten hotel ma na pewno swój potencjał i być może takie materiały jak ten też w jakiś sposób motywują do wprowadzania zmian. Warto też pamiętać, że to był jeden z tańszych hoteli, które odwiedziliśmy, ale patrząc na stosunek ceny do jakości, jest jeszcze nad czym popracować. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Znajdziecie nas też na Facebooku. Hello Cypr. Dzięki temu będziecie wiedzieć, jaki hotel na Cyprze wybrać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.